Cześć! Dzisiaj zobaczymy, w jak najprostszy sposób, wykorzystując komponent Timeline, wprawić obiekt w ruch niejednostajny. Może na początku zobaczmy, o co chodzi. Jakby to miało wyglądać. Stawmy fokus. Naciskam teraz klawisz 1 na klawiaturze i widoczny na pierwszym planie sześcian zaczyna się przemieszczać właśnie w taki sposób niejednostajny. Dobrze, skoro wiemy, co chcemy uzyskać, teraz krok po kroku właśnie de facto pokażę, jak ten komponent Timeline wykorzystywać. Najpierw przydałby nam się sześcian. Dobrze, mamy sześcian. Tak od razu, żeby się wyróżniał, byśmy mu zmienili kolor. O, niech będzie czerwony. Tu mam oczywiście różne foty zaimportowane. Coś z tego wybierzemy. Dobrze, na przykład niech będzie ten odcień czerwonego. Kolejna sprawa, ponieważ ten sześcian będzie podlegał przemieszczaniu się, tu oczywiście musi być oznaczona opcja Moveable. I zanim przejdziemy do oprogramowania tego wdrożenia w blueprincie, tak żeby wszystko było jasne, co właściwie chcemy uzyskać, najpierw po naciśnięciu klawisza 2, tak będę chciał to programować, będę wczytywał lokalizację tego sześcianu. Wczytane dane zapiszę w zmiennej pomocniczej. Następnie, wykorzystując skonfigurowany komponent Timeline, gdzie na poziomie 3 zmiennych będę decydował o tym sposobie właśnie zmiany charakterystyki lokalizacji, każdą z tych wczytanych wartości zmieniającą się na osi czasu będę dodawał do tej lokalizacji pierwotnej. No brzmi skomplikowanie, natomiast gwarantuję, że nie jest to, bym powiedział, żadna sprawa, która powinna sprawić Wam jakąkolwiek trudność. Pojęcie zmienny, oczywiście to w ogóle pojęcie blueprintu. O tym wszystkim już mówiłem w innej części mego kanału, więc jeżeli ktoś ma wątpliwości, śmiało może tam zajrzeć. Natomiast teraz już przechodzimy do dzieła. Nie chciałbym tutaj zbędnie czasu zabierać. Dobrze. Tak więc całe zdarzenie rozpocznie się od naciśnięcia klawisza 2. Tutaj wybieram tą opcję. Gdzieś to uciekło, ale zaraz to znajdziemy. Jest dwójka Keyboard Events. Dobrze. Upewnijmy się jeszcze, że fokus tam był ustawiony, bo pod prawym klawiszem myszy widziałem tą opcję. Tak, fokus jest ustawiony, tak więc dokładnie do tego sześcianu zaraz posłużymy się referencją, ponieważ on będzie podlegał procesowi ruchu. Prawy przycisk myszy, Create Reference to Cube 19. Dobrze, i teraz tak, żeby wczytać do zmiennej pomocniczej lokalizację pierwotną tego sześcianu, dobrze byłoby jeszcze mieć tą zmienną. Nazwijmy ją zmienna pomocnicza. Tak mało oryginalnie, no ale... I ponieważ operujemy tutaj na przestrzeni, czyli 3 wymiary są potrzebne, nie boolean, ale właśnie wektor. Też o tym mówiłem w innym odcinku tutaj prezentowanym mniejszego kursu na kanale. Dobrze, w momencie, kiedy naciskam przycisk, no właśnie, najprościej w tym momencie, bo też będę uczył Państwa najlepszych praktyk, lewy przycisk myszy na tej nowo utworzonej zmiennej, drag and drop na nasz obszar roboczy, puszczam teraz lewy przycisk myszy i tutaj mamy opcję get albo set zmienna pomocnicza, będę chciał ustawić jej wartość, czyli oczywiście wybieram opcję set zmienna pomocnicza i to zdarzenie odbędzie się w momencie, kiedy nacisnąłem klawisz 2.
Mamy tutaj referencję do naszego sześcianu. I teraz proszę bardzo, co musimy zrobić? Jest jeszcze metoda, która by nam się przydała. Get Actor Location. Prawy przycisk na zwracanie wartości. Chociaż wydaje mi się nawet, że nie będzie to potrzebne bezpośrednio, jeżeli return value byśmy sobie wzięli. Tak, nic, żadnego obiektu pośredniczącego używać nie musimy. Dobrze, na jakim jesteśmy teraz etapie? Nacisnąłem klawisz 2, następnie do zmiennej pomocniczej pobrałem tą wstępną, pierwotną lokalizację naszego sześcianu. No i teraz przechodzimy do meritum, czyli do użycia obiektu timeline. Prawy przycisk myszy. Piszemy timeline. Będzie na samym dole edge timeline. Metoda. I to będzie kolejny element tutaj naszego algorytmu. Dobrze, zanim jeszcze może zmienimy też nazwę. Dobrze mieć taki nawyk, właśnie zmieniać nazwy poszczególnych węzłów. Będzie przykład timeline. Super. I efektem finalnym będzie przemieszczanie się naszego sześcianu. Do tego użyjemy metody move component to. Mamy też move component to i tu od razu wskażemy ten sześcian, który będzie się przemieszczał. Potrzebujemy pośrednika getRoot component. Już teraz nie powinno być z tym problemu. Dobrze, i teraz to meritum, czyli oprogramowanie węzła timeline. Dwuklik na obiekcie. Musimy dodać ścieżkę, gdzie będziemy w stanie, no w tym przypadku, ponieważ operujemy na przestrzeni, czyli potrzebne są jakby 3 wartości tego wektora, który będzie ulegał zmianom. Add vector track. Posługując się tutaj, o proszę bardzo, kółkiem myszy jestem w stanie niejako standardowe, tak jakbyśmy posługiwali się, przemieszczali po blueprincie, czyli prawy przycisk myszy dokonuje w tym momencie przemieszczenia na płaszczyźnie. Posługując się tutaj kółkiem jestem w stanie się przybliżać czy oddalać, niejako zwiększać współrzędne tutaj na osi. I prosta teraz sprawa. O, proszę bardzo, dodałem klucz do jednego parametru. Natomiast co jest ważne? Tu jest taka opcja edge key to all curves, czyli dodaj klucz do wszystkich krzywych. To jest o tyle istotne. Teraz zobaczymy, jak to działa. O, proszę bardzo. Mamy 3 krzywe reprezentujące, ponieważ mówimy o wektorze, te współrzędne x, y i z. Teraz chciałbym, żeby całe zdarzenie trwało, przyjmijmy 10 sekund, tu jest ta jednostką podstawową, są sekundy, czyli w ciągu 10 sekund ustawiam fokus i znów posługując się kółkiem myszy jestem w stanie objąć dokładnie cały ten przedział czasowy. I teraz proszę bardzo, jestem w stanie zmienić alokację tychże krzywych. Ale co tak naprawdę robię? Otóż tak naprawdę tutaj steruję wartością. Zmianą tej wartości w stosunku do osi czasu, tutaj współrzędna x-owa, to jest właśnie oś tejże zmiany czasu. Ponieważ będę chciał wywołać ruch niejednostajny, potrzebuję więcej wartości klucza na każdej z tych osi. Tutaj proste operacje wykonuję, czyli proszę bardzo, dodaj klucz, tak byśmy sobie dodali poszczególne wartości klucza, zaraz będą się zmieniały. No myślę, że starczy, będzie wiadomo o co chodzi.
Jeszcze może jakieś 4 wartości klucza, tak żeby faktycznie widać było tą niejednostajność tego ruchu. Dobrze, i teraz, żeby przesunięcie było widać, to taki minimalny jakby ruch obiektu w stosunku do tego viewportu, jaki jest zdefiniowany, akurat w moim przypadku to jest zmiana wartości o 10, czyli na przykład dla tej wartości klucza, niech one startują od tego małego jak gdyby parametru, niech nastąpi zmiana tutaj chociażby, niech to będzie 90 jednostek. Proszę zobaczyć, tutaj jestem w stanie niejako w ten sposób sterować, przybliżając się, oddalając od naszego obszaru roboczego, cały czas tym kółkiem myszy się posługuję. I tak kolejne jednostki, niech one skaczą, czyli znów będzie 90, tak na szybko. Teraz ta niech będzie może nie 90, tylko, a niech też będzie 90. Tak symetrycznie zobaczymy, jaki efekt uda nam się uzyskać. Tak co drugą będziemy zwiększali. I tak ostatnią oś, parametr x, z, przepraszam, również niech podlega tym zmianom. Tutaj nie zatwierdziłem tylko zmiany całego czasu, to powinno być 10 sekund przynajmniej. Ale już widać o co chodzi. Widać o co chodzi, ponieważ przy tych wartościach, to akurat jest taka przedział, to widzimy jak to się zmienia. Ja tak naprawdę jestem w stanie sterować właśnie zmianą wartości pojedynczego parametru w zależności od upływu czasu. Tutaj parametr to jest oś Y, upływający czas to jest oś X. Kolejna rzecz dosyć ciekawa to jest niejako sterowanie tutaj interpolacją, czyli sposobów, w jaki te wartości są uzyskane. Może to być charakterystyka płynna, prawy przycisk myszy i na przykład opcja na auto. Automatycznie zostało to skalibrowane, także przechodzi do wartości ujemnych, ale to by mnie nie interesowało. Niech będzie chociażby ta opcja user w tym momencie. Jestem w stanie sterować. I tu jak się przyjrzymy, nie jest już takie przejście bardzo ostre, ale właśnie zaokrąglone, czyli ten przeskok w tym momencie będzie miał inną charakterystykę, ta interpolacja by się zmieniła. Dobrze, tutaj jeszcze może byśmy tak parę wartości faktycznie dodali tych klucza, żeby one również jakimś zmianom podlegały. Te wartości znów tu może 90. A tu jest opcja Zoom to Fit Vertical, czyli w bardziej takim bym powiedział, zmienia mi się parametryzacja tutaj tych współrzędnych, dzięki czemu mam taki bardziej przyjazny widok. I teraz, żeby dla każdego było jasne, co ja tu właściwie zrobiłem. Mamy 3 wartości parametrów x, y i z i każda z nich będzie się zmieniała w zależności od upływu czasu. Oś x to upływ czasu od 0 do 10 sekund i parametry będą właśnie skakały niejako od tej wartości bliskiej 0 do wartości 90, czyli biorąc pod uwagę obszar roboczy i jednostki tam uwzględniające, bo to wcześniej sprawdziłem, ten ruch będzie ewidentnie widoczny. Całość kompilujemy, zapisujemy. Przechodzimy teraz do obszaru roboczego naszego viewprintu. I teraz tak, nie update, znaczy update tu jest prawidłowo, za każdym razem niech będzie play from start, a nie play. Chodzi o to, żeby ten proces się uruchamiał od samego początku. I tutaj będziemy musieli podawać niejako
nowe współrzędne lokalizacje. I teraz jak to zrobić już w tym momencie? Za każdym razem będziemy tą nową wartość tych trzech współrzędnych zmieniającą swoją wartość w ramach upływu czasu dodawali do wartości pierwotnych. I tak może, żeby to było bardziej widoczne, rozbijemy sobie wartość na te trzy współrzędne. Mamy wyciągnięte x, y, z. Analogicznie robimy z tym, co zostało z węzła timeline uzyskane. Teraz te wartości będziemy sumować. Operator tak. Operator dodawania. I może tak najprościej, wynik uzyskany w ten sposób, tutaj też dokonamy teraz rozbicia. Prawy przycisk myszy, split i przekazujemy bezpośrednio już wynik do funkcji zapewniającej przemieszczanie się obiektu. Dodajemy dwie liczby zmienno-przecinkowe. Wygląda dobrze. I reasumując, po naciśnięciu klawisza 2 odczytujemy lokalizację pierwotną naszego sześcianu. Następnie uruchamiamy wdrożenie Play from Start dla naszego zdefiniowanego obiektu timeline, który przy każdej aktualizacji będzie uruchamiał funkcję Move komponentu, która z kolei odpowiada za przemieszczanie się tego sześcianu, za każdym razem dokonując ustalenia tej wartości trzech współrzędnych, tak, x, y, z, gdzie x będzie wartością otrzymywaną jako suma wartości x pierwotnej z tym, co zostało wygenerowane przez komponent timeline, i analogicznie występuje to dla y i dla z. Znów brzmi to skomplikowanie, no ale przecież działamy tutaj w przestrzeni, są trzy wymiary, więc prościej się chyba już nie da. Compile, save, napiszmy całość i zobaczmy, jaki efekt udało nam się uzyskać. Naciskam klawisz 2. Tak, widzimy UFO, ruch ewidentnie niejednostajny. Dzięki wielkie za uwagę. W razie pytań piszcie w komentarzach.